Okej. Hello. Znajduję się w miejscu, w którym się płynie na wyspę Tywin i zobaczymy, co to tam oferują. No kurde, zauważyłem w internecie, że ktokolwiek by nie przyleciał do Sierra Leone, to w sumie oprócz tego, że tam się wybierze na Banana Island, czy powiedzmy do Freetown, hello, to wybiera się też tutaj, mimo że to jest bardzo dużo kilometrów od miasta, bo to 350 kilometrów, więc coś musi być na rzeczy, oby się nie okazało, że to gówno, ale i tak idę na jedną noc, więc nie ma co się przejmować. No i idziemy kurde na ten, będzie mnie łódką przewoził, nie mam wody, ale tam już zapytałem, czy na miejscu można kupić wodę. Można kupić wodę, jest wszystko, bo białasy przyjeżdżają, no to mają wszystko, nie? Gości się mnie tylko pyta, czy masz zarezerwowane to? Ja mówię, no nie, no ja tylko na przypale jadę. On mówi, no dobra. Zobaczymy. Podobno można tutaj spotkać m.in. hipopotama karłowatego. Podobno rzadkie miejsce, w którym jeszcze jest to możliwe. Dodatkowo można również spotkać żółwia jakiegoś tam rzecznego, kurwa, nie wiem. Ale żółwia nigdy tak w naturalnym środowisku, żeby sobie płynął, to nie widziałem, więc w sumie tym się ucieszył. No dobra, idę do łodzi. O, widzę, że kurwa pusty bak. Wyspa ta jest słynna, gdyż no ma aż 1200 hektarów i jest no, na rzece Moa, więc pomiędzy rzeką Moa. No i delikatnie mówiąc, troszeczkę wam historię o tym miejscu można opowiedzieć, bo jest o czym opowiadać. No jest to rezerwat przyrody, który został zapisany na Światową Listę UNESCO, więc ogólnie rzecz biorąc na pewno to nie jest jakaś lipa. Jestem w dżungli. Pięknie zachowana dżungla niestety nie była chroniona ze względu na to, w ogóle w 1987 roku już tutaj się zajęli ochroną tego miejsca, lecz niestety doszło do sytuacji, że w 1991 roku wybuchła wojna domowa i dopiero w 2002 roku po tej otóż wojnie domowej wrócili tutaj ekolodzy i inne organizacje, które się zajmowały tym miejscem, żeby je zachować jak najbardziej naturalne. No i tyle, no wiecie o co chodzi, no jak jest wojna domowa, to się wpierdala to co jest, nie patrzy się na ekologię. Ani na to, że jakiś gatunek na przykład jest na wyginięciu czy coś w tym stylu. Ja to rozumiem, ja to nawet szanuję. Nie ma co żreć co jest. Przecież nie umrzesz dlatego, że o Boże, został ostatni pies dingo w Australii. No nie, jak będę głodny i będzie wojna i nie mam co zjeść, to ostatniego psa dingo zjem. Jeśli mnie nie rozumiesz, to znaczy, że gówno wiesz o życiu. Ja byłem kiedyś głodny w Ameryce. Wybrałem się sam, ze względu na to, że wczoraj spotkałem Czechów i Czesi mi powiedzieli, oni chodzili 3 godziny tutaj po lesie, czy po dżungli, jak to nazwać. Powiedzieli, tylko nie bierz przewodnika. Zapłacili za przewodnika, nie dość, że oni to powiedzieli, nie ja, jest idiotą. To jeszcze dodatkowo zgubił się 2 razy. Co oni mu pokazywali, że nie tędy, tylko tędy. On, i kurwa, no rozumiecie, afrykański przewodnik. Plus gówno widzieli ani małpy, ani niczego, więc ogólnie rzecz biorąc, że nie warto. Powiedział, nie spotkasz. Czy z przewodnikiem, czy nie. Najgorsze jest to, że przed chwilą byłem załapać sygnał tylko na wybrzeże. No na brzeg wyspy. No i były te biało-czarne małpy, które w ogóle dawały dziwne okrzyki. Ale nie miałem ze sobą kamery. Więc trochę jestem zezłoszczony na siebie. Powiedział tak, idź na 20 minut, pochodź sobie, bo cała dżungla jest taka sama. No to idę. Cóż, z czym nam się kojarzy Sierra Leone?
Pewnie to nie jest przyjemne, no bo Polska gdzieś tam się komuś kojarzy z, nie wiem, z Lewandowskim, z papieżem, z pierogami na przykład, albo z czymś jeszcze innym. No niestety z Solidarnością też się kojarzy, jakby nie było, bo jest to historia, która jest historią, można powiedzieć, prawie współczesną. No i jest znana na cały świat. No a Sierra Leone, z czym się kojarzy? No mi, jak standardowy Europejczyk, który nie interesował się nigdy tym krajem, no ma kilka skojarzeń. Pierwsze, to wiadomo, dzięki filmowi Krwawy Diament, człowiek się dowiaduje o tym kraju, że tutaj wojna domowa, że tutaj nielegalne kopalnie diamentów, że dodatkowo ucinali tutaj ręce oraz nogi, ale dodatkowo, kolejną rzeczą jest to, że tutaj się zaczęła ebola. No więc skojarzenia z tym krajem raczej takie standardowego człowieka, nie jakoś turbo zainteresowanego, no to nie są chyba zbyt chwalebne i nie ma się tu z czego cieszyć. O, już wiem, że tu gówno będzie. Po prostu tutaj przyjechałem, żeby przespać się. Fajnie w namiocie, akurat namiot dostałem od tutejszych, bo cena taka sama za nocleg. Czy mam swój namiot, czy ich, cena taka sama. No trochę za wysoka, ale bądźmy szczerzy, powiem wam, że zasypiałem przy tym właśnie dźwięku dżungli i wstałem przy dźwięku dżungli, a nie przy dźwięku Afryki. Czyli du i kurwa i całe te spaliny, drące mordę, jakieś dzieciaki, ja cię buzią, czy tak dalej, więc ma to swój plus, dawno takie nocy nie miałem. To tak, powiem wam szczerze, że w Afryce noc to wygląda jak na Woodstocku, nie? Po prostu cały czas coś się dzieje. A propos zwierząt, ja się położyłem poza namiot na chwilę i to jeszcze w ciągu dnia. Kurwa, patrzę, a tu wielki pająk mi po nodze chodzi. No to wstałem. No. Co to jest za piękne miejsce? No co ono ma? 1200 hektarów, jest rzeczywiście zapisane na Światowej Liście UNESCO. Jest to Park Narodowy, jest to dobra miejscówka po to, żeby sobie pochodzić, popatrzeć i być może, jeśli spotka cię szczęście, to zobaczyć małpę. No i tyle. No jest to, powiem wam tak, zrobiłem sobie pranie i zapomniałem, że to jest las deszczowy, czy tam deszczowy, no taki wilgotny, przez co moje pranie dalej jest wilgotne. No kurwa, kto ci kazał tu wyrosnąć? Masz szczęście, że jesteś parkiem przyrody. Kurwa, tu rzeczywiście nic nie ma. Ładne drzewa, no. Najgorsze jest to, że nawet byś nie miał jak tu dopłynąć, jakbyś chciał sobie rozłożyć namiot, to i tak musisz już z nimi, bo to z nimi się dopłynie. A nie widziałem żadnych łódek prywatnych, przynajmniej jak ja dojechałem. Więc jak widzicie, jest jak jest. No i takie są zadaszenia. Tu chodzą pająki, jaszczurki i wszystkie inne. No i tutaj ci namiot wynajmują mi. Jedyny plus jest taki, że dostajesz poduszkę i materac. Dlatego nie rozkładałem swojego namiotu, bo zapytałem, czy to jest ta sama cena. On mówi, no ta sama cena. Ja to pierdolę. No cóż, opuszczam raj. Przyznam wam szczerze, że dodałem posta oczywiście na Instagramie i na Facebooku. W większości się podobało, każdy mi zazdrościł. No nie dziwne. Jest koniec stycznia, a ja jestem w pięknym miejscu. No to już na lądzie. Teraz nic, tylko znaleźć motorek, który mnie zawiezie do miasta. Kurwa, nienawidzę jeździć motorem tak daleko. O kurwa. O, kobiety mają jakąś tradycję. Wczoraj widziałem na przykład taką sytuację, a mianowicie a mianowicie wczoraj widziałem sytuację, że chłopcy mieli przejście w inicjację, że tak powiem. You have motorbike? And Potoru? Potoru. Yes. Okay. 30,000. Yeah, okay. Okay. Hello. Hello, No. picture.
And picture, yes? Okay, okay. Okay. Oh. Un secondo. Okay. Okay, thank you. Thank you for photo. No, dzieci są czasem spoko. Agua. No. Spoko. Czekam na motocykl. Ko. No. Nie wiem jak im wytłumaczyć, że ich nie rozumiem. Więc im nic nie będę tłumaczył, bo po co mam tłumaczyć? O. No dobra. Życzę wam, żebyście kiedyś mieli okazję przeżyć coś takiego, po prostu jechać sobie buszem i dżunglą, jakąś polną drogą. Tutaj jeżdżą ciężarówki, które są związane z przewozem tutejszego drewna, przepełnione i już mijam drugą w ciągu całego dnia. Nie jest źle. I Beko, porządna firma. Trzeba podejść. No nie wiedziemy. Afryka. A tu droga krajowa. No, nie żartuję. Okej. Jedziemy. Witam was serdecznie w Liberii. Jestem w mieście Monrovia, a za mną najładniejszy budynek tego kraju. Czyli co? Sanktuarium masonerskie. Sanktuarium masonów. Niestety mogę być tu tylko przez kilka sekund, bo wszędzie są tutaj wywieszone tabliczki z napisem no photography, no video recording, więc ogólnie rzecz biorąc trzeba stąd spierdalać. Naprzeciwko mnie jest ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale dlaczego ona tam jest, to zaraz wam przekażę. No nic. Ja stąd wypędzam ze względu na to, że jak mnie złapią, to już jest po wszystkim. Zresztą już idzie pies. Dobra. Idę udawać, że nie wiedziałem o co chodzi. Tutaj nie ma takiego napisu, ale naprzeciwko jest. Jest no. This, no. What? This is, it's illegal. Here is no problem. Kurwa i się zaczęło. No kamera. Kurwa, 15 minut mnie przesłuchiwał. Co to jest, tak dalej, pokaż materiał. Dlatego ja bardzo często mam nowe karty, że jakby mi zabrał ktoś, to nie będą mieli na mnie dowodów, co ja tam odjebałem, nie? Przepraszam za słownictwo, aczkolwiek naprawdę mocno mnie zdenerwowali. Ambasadę sobie postawili Amerykanie. Tfu. O. Bar i restaurant, ale za dobrze wygląda, nie stać mnie.
Powiedzcie mi, czy wiecie, co to jest w ogóle za kraj Liberia? Ja wam opowiem, mimo że nie wiem jakoś super, ale mniej więcej się orientowałem przed przyjazdem tutaj, bo w Afryce jednak warto wiedzieć mniej więcej, gdzie się jedzie. Tam w 1820 którymś roku stwierdzono, że Murzyni amerykańscy, którzy byli niewolnikami, czy też z terenów Karaibów, zostaną uwolnieni, tak? I postanowiono ich przewieźć na ich rodzinne tereny. Oczywiście nie ma czegoś takiego jak rodzinne tereny w Afryce, bo Afryka cała jest afrykańska. Tu każdy kraj jest, tu nie ma krajów, kurwa, to jest w ogóle sztuczny twór, wiecie o co chodzi, to są plemiona. Ale powiedzmy, wiecie, to już któreś pokolenie i tak dalej, więc postanowili ich przywieźć tutaj. Do Liberii. Dlaczego Liberia? No wtedy się tak nie nazywała. To był w ogóle, to jest bardzo ciekawe, bo to jest jeden z dwóch krajów afrykańskich, który nigdy nie był skolonizowany. Etiopia i właśnie Liberia. Dlaczego Liberia? Z języka łacińskiego po prostu libre, czyli znaczy wolność, czyli Liberia, kraj wolności. Ciekawostką jest na przykład to, że oni na ten moment stanowią 5% mniej więcej lokalnej społeczności. Potomkowie rzecz jasna tamtych niewolników, którzy zostali uwolnieni. A jeszcze większą ciekawostką jest to, że do 1980 roku oni tutaj sprawowali władzę, mimo że ich było zaledwie 5%. I o co w tym wszystkim chodzi? To jest dla mnie bardzo śmieszne, aczkolwiek to nie było zabawne. A mianowicie wyobraźcie sobie, że oni zostali uwolnieni jako murzyni, czyli niewolnicy. Przyjechali tutaj, czy tam przypłynęli powiedzmy. I co? I zaczęli zniewalać okolicznych mieszkańców różnych plemion. Czyli co robili? To samo, co im robili. To jest jak... Przecież, jak wiadomo, byli przetępieni przez Niemcy w okrutny sposób. I po uwolnieniu, powiedzmy po zakończeniu wojny, stworzono dla nich specjalnie kraj i co? I gnębią w ten sposób. Więc ogólnie rzecz biorąc, takie narody, zauważyłem, że zamiast się czegoś uczyć, to się jedynie co to nauczyły robić to samo innym. Wiem, że zaraz ktoś mi może zablokować ten film, ale zaprawdę się nie będę wstydził. Taka jest prawda. I tak właśnie oni tutaj to robili. Po 80 roku tutaj oczywiście przejęto władzę. Przejęli władzę normalni ludzie, oczywiście, to wszystko polegało na tym, że tu był gdzieś przewrót wojskowy. Tutaj gdzieś zabito prezydenta, poćwiartowano i dano na pożarcie. Naprawdę takie rzeczy się w Liberii działy. I to nie jest, żeby 100 lat temu, tylko 30-40 lat temu. Potem ten gościu, który zabił prezydenta i kazał go poćwiartować, przeżył to samo. Też go po tam 10 latach zabili w okrutnych warunkach, po prostu poćwiartowali i zażarli. W taki sposób tutaj się przejmuje władzę. No, były tutaj, no niestety, straszne wojny domowe. Te wojny domowe pochłonęły no, ogromną ilość istnień w tym kraju. I były takie wojny domowe dwie i ta druga zakończyła się w 2003 roku i na prezydenta tutaj startował George Weah. Każdy teraz, kto się interesuje piłką nożną lat 90., kto kocha AC Milan, kto kocha, nie wiem, Manchester City, czy tam ten paryski zespół, chyba jakiś PGS, czy jak się nazywa, czy też Chelsea, ten wie, ej, George Weah, ty kurwa, przecież to jest ten piłkarz, tak. Piłkarz, który jest najbardziej utytułowanym afrykańskim piłkarzem na świecie. To on właśnie między innymi otrzymał w 90 latach, pod koniec lat 90 złotą piłkę. Tą, którą otrzymuje bardzo często, czy to Cristiano Ronaldo, czy to Messi. Ja teraz nie wiem, kto otrzymuje, czy tam Ibrahimowicz, nie znam się, wiecie, ale po prostu wiem, że tych dwóch jeszcze niedawno była na samym szczycie. Chodzi mi o fakt, że ten gościu no miał tutaj olbrzymi autorytet i ma. I wyobraźcie sobie, że w 2003 czy tam 2004 roku kandydował na prezydenta, niestety mu się w drugiej turze nie udało, ale oczywiście on nie dał za wygraną. Nie dał za wygraną do tego stopnia, że w 2018 roku został prezydentem tego kraju. Najpierw oczywiście skończył tam, zrobił maturę, wykształcił się, zrobił studia i znowu kandydował. Więc delikatnie mówiąc, jest teraz prezydentem gościu, który jest takim ichniejszym Robertem Lewandowskim, tylko z jeszcze większymi osiągnięciami. Jeszcze ciekawostka, której zapomniałem tutaj wspomnieć, a powinienem, jest to, że nie wiem czy wiecie, ale
już chyba, nie pamiętam dokładnie, ale chyba w 1847 roku, ogólnie w połowie XIX wieku ogłosiła konstytucję, ustanowiła konstytucję. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie lata 90. No i olbrzymie morderstwa na ludności cywilnej. Ale pamiętajcie, jak się ludzie biją o władzę, to jest chujowo. Bo wtedy giną ci, co nie powinni. To nie jest państwo atrakcyjne dla turysty, chyba że kogoś interesują plaże. To rzeczywiście jest tu trochę fajnych plaż, według zdjęć. Ale tak poza tym to jest po prostu miasto i nic więcej. No chyba że się pojedzie w burz, to troszeczkę się dzieje. No ja na ten moment tak naprawdę wracam na chatę, żeby jutro ruszyć przed siebie i jadę na wybrzeże Kości Słoniowej, które wydaje się być dużo ciekawsze od Liberii. No tutaj po prostu po wielu rozmowach nawet z ludźmi, którzy tu byli, powiedzieli: faza, kurwa, ty tu nic nie znajdziesz. No i to jest prawda. Nie ma co przeżywać. Kurwa, dotknij mnie jeszcze raz. Oj, widzicie? I tak mnie właśnie można podkurwić. Stać się mnie dotknie. Śmiało chciałbym wam powiedzieć, że jest tu jedna rzecz, która jest bardzo miła, a mianowicie spierdalaj, kurwa. Już gości mnie woła i już mnie nerwy biorą. Słuchajcie, ogólnie oprócz takich ludzi jak ten typ, to ludzie są mili. Są naprawdę mili, ale dodatkowo jest tutaj coś takiego, co jest bardzo korzystne, mianowicie bardzo dużo przyjechało tutaj na miejsce Libańczyków. To są ludzie ogólnie godni zaufania. Przyjechali tutaj ze względu na różne problemy w ich kraju. No i co? Otwierają tu biznesy. I co? I Afrykańczycy pracują dla nich. Dlaczego? Nie mogę tego powiedzieć. Sami sobie odpowiedzcie. Dlaczego przyjeżdża tu ktokolwiek obcy z tego kontynentu i od razu sobie radzi biznesowo? Jak Boga kocham, tak jest. Są moje obserwacje w połowie Afryki. Gdziekolwiek bym nie był, to tam, gdzie przyjechali ludzie z innych grup etnicznych, poradzili sobie tak o. Jeżeli ktoś jest rdzenny, to nie chodzi o jego brak kasy. Się kurwa nie nadaje. I tyle. Dlatego tak to jest, no. No dobra. Teraz wam o czymś opowiem. Czymś normalnym i naturalnym jest fakt, że chodzicie do bankomatu. W zachodniej Afryce szukajcie najlepiej Ecobanku. Ecobank jest, pokażę wam szyld. O. Ecobank jest najbardziej korzystną, ogólnie rzecz biorąc, opcją ze względu na to, że jest po prostu zawsze działający z naszymi kartami. Ja niestety jeszcze Revoluta nie mam. Będę miał w przyszłej podróży i będę go wam bardzo polecał, bo on jest po prostu genialny. No niestety na ten moment mam PKO. No nic, idę do bankomatu. No i problem polega na tym, że niestety tutaj opłata za wybranie z bankomatu dla nas wynosi 30 zł. Za każdym razem. No i teraz pytanie, czy wolicie wybrać $200 i mieć to na jakiś czas i potem znowu na przykład wybrać, czy też wybrać od razu nie wiadomo jaką kwotę, żeby tylko raz zapłacić za to, ale jak was okradną, no to macie lipę. No właśnie, na tym tkwi problem. I tak wam powiem, tutaj jest z tym problem i nic z nim nie zrobicie.